Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Jak widać, warunki tym razem trochę polowe. Jestem na urlopie i stwierdziłem, że jest chwila, więc nagram filmik, który od dłuższego czasu chodził mi po głowie. Jest to filmik powiązany z badaniem, które mam na liście do omówienia chyba już od co najmniej 2, jeśli nie 3 lat. I badanie to zostało opublikowane przez takich znanych autorów, jeśli chodzi o diety ketogeniczne. David Diamond, między innymi Paul Mason. I tytuł tej pracy brzmi: terapia statynami nie ma sensu u osób z wysokim poziomem lipoproteiny LDL, jeśli są na dietach niskowęglowodanowych. I cała praca generalnie oczywiście tłumaczy, dlaczego nie ma to sensu. Mnóstwo tak naprawdę może być argumentów, które wybrzmiewa w tej pracy, ja gdzieś opisywałem w różnego rodzaju filmikach. Chodzi przede wszystkim o to, że w momencie, w którym ktoś przechodzi na dietę niskowęglowodanową, eliminuje praktycznie większość znanych czynników ryzyka powstawania miażdżycy. Poprawia się m.in. stan śródbłąka, tym samym będzie spadać ciśnienie krwi, poprawia się kontrola glikemiczna. Przypominam, generalnie zły stan metaboliczny, insulinooporność są tak naprawdę najgroźniejszym czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o powstawanie miażdżycy. I oni tam argumentują oczywiście, że w momencie, w którym eliminujemy większość znanych czynników ryzyka, jeśli chodzi o powstawanie miażdżycy, to pytanie, czy powinniśmy rzeczywiście przejmować się poziomem lipoproteiny LDL. Jest to uzasadnione też w tym sensie, że ja opisywałem wielokrotnie na kanale, że jest mnóstwo bardzo negatywnych czynników, które będzie obniżać poziom lipoproteiny LDL. Proste przykłady. Osoby z niższą wagą, z niższym BMI będą miały statystycznie zdecydowanie wyższy poziom cholesterolu niż, uwaga, osoby grubsze albo osoby z nadwagą. Jest to więc swoisty paradoks. Jeśli będziemy chudsi, poziom lipoproteiny LDL jest większy. Jeśli pościsz, twój poziom lipoproteiny LDL będzie większy. W tym odcinku Posty versus miażdżyca pokazywałem, że mimo tego wzrostu poziomu lipoproteiny LDL i często apolipoproteiny B, nawet 50% podczas postów, wiemy tak naprawdę dziesiątek, czy jeśli nie setek badań różnego rodzaju, między innymi randomizowanych, że stan śródbłąka, stan tętnic drastycznie się poprawia. Nie pogarsza, drastycznie się poprawia i wiemy to między innymi z powodu badań obrazowych. Innymi słowy, możemy to ustalić ponad wszelką wątpliwość. Wiemy również, że skoki insuliny są w stanie obniżać poziom lipoproteiny LDL, ponieważ zwiększają one ilość receptorów lipoproteiny LDL. Wiemy, że między innymi dokładnie przez ten mechanizm, chociaż są też inne, oleje roślinne są w stanie obniżyć poziom lipoproteiny LDL. A dlaczego oleje to syf roślinne, szczególnie z ziaren, również zimnotłoczone, omawiałem na przykład w tym odcinku, chociaż tych odcinków jest wiele. Innymi słowy, jest całe mnóstwo negatywnych czynników obiektywnie wpływających na zdrowie, które będą w stanie obniżać poziom lipoproteiny LDL. Oczywiście, jak sam opowiadałem wielokrotnie na kanale, jest to coś, co można pokazać bezpośrednio w badaniach. Lipoproteina LDL, która jest cały czas bardzo mocno forsowana jako fantastyczny predyktor, czyli można powiedzieć element przewidujący występowanie potencjalnych przyszłych incydentów sercowo-naczyniowych, jest w porównaniu do wielu innych markerów markerem tak naprawdę fatalnym. Ja bym osobiście powiedział, że jest jednym z najgorszych, tak naprawdę o ile nie najgorszym markerem, jakiego można używać obiektywnie patrząc na badania naukowe. Mamy cholesterol resztkowy, który ma lepsze zdolności predykcyjne. Mamy stosunek trójglicerydów do HDL. Mamy różnego rodzaju inne badania, które opisywałem na kanale w osobnych odcinkach. I notabene pokazywałem to również w odcinku lipidogram zawałowców, gdzie analizowałem badania, które rzeczywiście pokazywały lipidogram osób, które przechodziły zawał, i tam dosyć wyraźnie widać, albo w badaniach, które bezpośrednio to liczyły, albo ja sam samodzielnie pokazywałem Wam obliczenia na podstawie badań, gdzie były dostępne wskaźniki, które były mi potrzebne, czy markery, i samodzielnie liczyłem między innymi właśnie cholesterol resztkowy, współczynniki trójglicerydów do HDL, i bardzo jasno widać, że osoby, które doznają zawałów, to są osoby, które mają bardzo często bardzo dobry poziom lipoproteiny LDL. Innymi słowy, tak jak mówiłem, lipoproteina LDL bardzo słabo to przewiduje. I ja wielokrotnie na kanale mówiłem, zresztą też była to odpowiedź na pytania, które mi zadajecie, w jaki sposób analizuję badania naukowe. I oczywiście pomijając wszystkie takie klasyki, jak po prostu trzymanie się piramidy dowodów naukowych, ja zawsze mówię, że zdolność obserwacji
świata rzeczywistego jest niesamowicie ważna. Czasami badania mogą pokazywać jedno, ale jeśli obserwacje, takie uważne otoczenia pokazują, że nie jest to prawdziwe, ale jeśli obserwacje uważne otoczenia pokazują, że cokolwiek jest w badaniach, absolutnie nie widać tego w świecie rzeczywistym, to znaczy, że jest tutaj jakaś rozbieżność, którą ciężko pogodzić. I właśnie, filmik tak naprawdę jest o tych obserwacjach ze świata rzeczywistego, bo chciałbym Wam w tym filmiku pokazać lipidogram między innymi, ale też badania tętnic osób, które bardzo często, bardzo długie lata znajdują się na dietach niskowęglowodanowych. Jedna z tych osób znajduje się od bardzo dawna na diecie carnivore. Skontrastować to z wegańskim influencerem, podcasterem, który nie tak dawno pokazywał, że ma początki miażdżycy, mimo że, jak stwierdził, jego badania od 10 lat są absolutnie idealne i poziom lipoproteiny LDL jest koszmarnie niski. A mimo to, jak zobaczycie, znalazł całe mnóstwo wymówek, dlaczego te początki miażdżycy akurat się u niego zdarzyły. Zanim przejdę do samych tych osób, też do Was olbrzymia prośba, bo całe mnóstwo z Was przy różnego rodzaju odcinkach o cholesterolu, które omawiam na kanale, mówiło, że często lekarze na przykład kłócili się, że przy takim poziomie cholesterolu, jaki ty pacjencie pokazujesz, musisz być na statynach, to jest dla ciebie niebezpieczne. No i wielu z Was stwierdzało, ok, to ja zrobię m.in. Dopplera, niektórzy robili badanie KAK, stopień zwapnienia tętnic wieńcowych i wychodziły one czyste. I jeśli masz takie doświadczenia, albo odwrotne, bo to też jest ważne, to wrzuć je właśnie w komentarzach. Czyli jeśli jesteś szczególnie dłuższy czas na takich dietach niskowęglowodanowych, napisz, jak to u Ciebie wyglądało. Oczywiście, dla jasności, to wszystko są poniekąd wciąż, co jest jasne, anegdoty, tak? Ponieważ wiele osób, które przychodzi na diety niskowęglowodanowe, miało wcześniej kłopoty metaboliczne, tak? Czyli innymi słowy, długie lata podlegało ekspozycji na całe mnóstwo czynników, które są w stanie doprowadzić do miażdżycy i między innymi występowania różnego rodzaju incydentów sercowo-naczyniowych. Niemniej bardzo fajnie by było, jakbyś się podzielił swoimi doświadczeniami w odcinku. Pierwszą osobą, bo tak naprawdę od niej się zaczął pomysł główny na ten odcinek, jest Amber O'Hearn. Wielu z Was kojarzy Amber, ponieważ to jest tak naprawdę pierwsza osoba, która dosyć mocno zaczęła promować dietę carnivore przed Seanem Bakerem. Mi się kiedyś wydawało, ale poprawiliście mnie chyba 2 lata temu w komentarzach, że to właśnie Sean Baker był pierwszą osobą, która promowała i jest główną osobą. Na pewno nikt nie przyczynił się tak mocno do promowania tej diety jak Sean Baker, ale wcześniej była Amber O'Hearn. Ona jest na diecie niskowęglowodanowej od 1997 roku. Od 2009 roku jest tak naprawdę takim dosyć rygorystycznym karniworem, czyli praktycznie w ogóle nie spożywa węglowodanów, nie spożywa żadnych warzyw. Jest to głównie mięso. I ona właśnie w wieku 53 lat w tym roku stwierdziła, że jestem na dietach niskowęglowodanowych ponad 30 lat, dobrze by było zrobić takie badanie, bo wiele osób uważa mnie za autorytet w tej dziedzinie. Innymi słowy, dobrze by byłoby pokazać, jaki jest mój stan zdrowia. Jej poziom cholesterolu, jak sama stwierdziła, był dosyć wysoki w momencie, w którym mierzyła. Pierwszy taki chyba pomiar wykonała w 2013 roku i stwierdziła, że jej wyniki odpowiadały temu fenotypowi LMHR, czyli Lean Mass Hyperresponder. Innymi słowy, bardzo wysoki poziom lipoproteiny LDL. W jej przypadku, jeśli chodzi o te wyniki z 2013, widziałam, że tam było ponad 260. Bardzo wysoki poziom HDL, 100 parę w jej przypadku i bardzo niski poziom trójglicerydów. Jak sama stwierdziła, to jest taki fenotyp, czyli jej typowe wyniki, które miała praktycznie cały czas. Zwróciła ona uwagę, że w 2018 roku przeszła jakieś infekcje jelitowe, przez parę lat miała dosyć luźne stolce, miała kłopoty z trawieniem tłuszczów, co też oczywiście mogło potencjalnie wpłynąć na wynik. Jeśli wejdziesz na listę cholesterol, to ja omawiałem, jak kłopoty z jelitami, jak SIBO, zwiększony poziom endotoksyn jest w stanie przyczyniać się do rozwoju blaszki miażdżycowej. Więc taki jest ogólny tak zwany background, czyli jej tło, historia medyczna. Opisywała też, że właśnie kiedy miała te kłopoty z jelitami, jej poziom cholesterolu spadł, żeby było ciekawie, albo może nie aż tak ciekawie, i między innymi przybrała na wadze, co mi się wydaje było głównym powodem, dla którego właśnie jej poziom całkowity cholesterolu i hipoproteiny LDL spadł. Niemniej, tak mówiłem,
mniej więcej po 30 latach diety low carb i 17 latach praktycznie czystego karniwora stwierdziła, że zrobi sobie badanie. Badanie odbyło się przy pomocy systemu Clearly, który opisywałem na kanale wielokrotnie, rzadko w dobrym świetle, nie oszukujmy się. I system ten sprawdzał stopień występowania blaszek miażdżycowych uwapnionych, blaszek miękkich, a więc nieuwapnionych. I wynik był taki, że po tych 30 latach na low carbie i bardzo wysokim poziomie lipoproteiny LDL i całkowitego cholesterolu, który wahał się gdzieś najczęściej w okolicy 300 parudziesięciu, nie ma absolutnie żadnych blaszek miażdżycowych ani swapnionych, ani miękkich. Amber jest pierwszym z takich, bym powiedział, publicznych przykładów, bo mówię tutaj przede wszystkim o publicznych przykładach, o influencerach, celebrytach i tym podobnych. Nick Norwich, który jest również znany w tym środowisku ketogenicznym, opublikował również w tym roku pracę, o sobie jako case study. 7 lat na dietach ketogenicznych z bardzo wysokim poziomem cholesterolu. Dosyć clickbaitowo, moim zdaniem niesłusznie napisał, że z poziomem cholesterolu 700 całkowitym, co jest błędne, bo tak naprawdę ten jego poziom cholesterolu wahał się między mniej więcej 500 a 700, co oczywiście i tak jest kosmiczną liczbą. Sam poziom jego lipoproteiny LDL dosyć często wynosi ponad 500, co dla przeciętnej osoby jest absolutnie niewyobrażalne. I Nick Norwich jest kolejnym z przykładów, bym powiedział, takiego ekstremalnego przypadku tego fenotypu Lean Mass Hyperresponder. Bo tak jak mówiłem, sam poziom lipoproteiny LDL wynosi ponad 500. Jego HDL wynosi ponad 120. Jego trójglicerydy bardzo często są poniżej 40, wynoszą 30 parę. Więc taki jest ogólny obraz jego lipidogramu. On również sprawdzał, czy występują u niego blaszki miażdżycowe. Osobiście używał badania CCTA, a więc angiografia, tomografii komputerowej tętnic wieńcowych, angio-TK tętnic wieńcowych w skrócie. I również wyszło, że nie ma absolutnie żadnych blaszek miażdżycowych, ani uwapnionych, ani miękkich. Tutaj oczywiście można kłócić się, że jest to osoba, która jest młoda, tak? On ma 30 parę lat. Jednocześnie trzeba pamiętać, że według hipotezy lipidowej ryzyko występowania miażdżycy zmienia się nieliniowo wraz ze wzrostem poziomu lipoproteiny LDL, a wykładniczo. Innymi słowy, ryzyko w jego przypadku, kiedy jego poziom lipoproteiny LDL wynosi 500, jest dziesiątki razy większe niż ryzyko takiej przeciętnej osoby, która będzie miała ten poziom lipoproteiny LDL poniżej 100. Warto również przypomnieć, że jest to osoba, która w ogóle przeszła na dietę ketogeniczną, żeby poniekąd uratować swoje zdrowie, ponieważ wykryto u niego wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Chyba że to był Leśniewskiego Krona, nie pamiętam, wydaje mi się, że to było wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Niemniej poważna choroba zapalna jelit. I właśnie on wprowadził tą chorobę w remisję przy pomocy diety ketogenicznej. Natomiast wspominam o samej tej chorobie, ponieważ, tak jak mówiłem, same choroby jelit są bardzo ważnym czynnikiem, który będzie przyczyniał się do rozwoju miażdżycy. Więc u niego, przynajmniej na ten moment, nie ma absolutnie żadnego śladu. Shawn Baker również publikował, wydaje mi się, że parę lat temu swoje badanie KAG, czyli jeszcze raz stopień uwapnienia tętnic wieńcowych, i wyszło 0 po wielu latach diety carnivore. Po pierwsze, drastycznego ograniczenia, oczywiście, czy praktycznie w pełnej eliminacji węglowodanów i co najważniejsze, oczywiście bardzo wysokiego poziomu lipoproteiny LDL, bo mówimy o poziomie między 150 a 300, takie są mniej więcej jego wahania. Ja oczywiście się w pełni z tym utożsamiam, ja publikowałem w tym odcinku o swojej diecie, pytaliście się mnie, jaki jest mój poziom cholesterolu. On najczęściej buja się między 250 a 350, bywa trochę wyższy, natomiast to jest mniej więcej taki klasyk. I zauważyłem, to jest absolutny klasyk, praktycznie dowolna osoba, która będzie ograniczać węglowodany, wycinać oleje roślinne, będzie miała, jak mówiłem, przyzwoitą wagę, jest praktycznie skazana na to, że ten poziom całkowitego cholesterolu i lipoproteiny LDL będzie wysoki. Pytanie natomiast, czy rzeczywiście sam poziom lipoproteiny LDL jest kłopotem w momencie, w którym praktycznie wszystkie inne czynniki ryzyka są zminimalizowane, o ile nie wyzerowane, w zależności oczywiście od osoby.
I to kontrastuje dosyć mocno z wynikami takiego wegańskiego influencera, który nazywa się Simon Hill, który w zeszłym roku, trzeba pochwalić ducha otwartości, opublikował tweeta, w którym stwierdził, że zrobił sobie badanie KAK, czyli ponownie stopień uwapnienia tętnic wieńcowych w wieku bodajże 39 lat. KAK wyszedł 4, żeby było jasne, jest to niski wynik, natomiast ogólna objętość tej blaszki miażdżycowej była 61 mm3, jeśli mnie pamięć nie myli. Innymi słowy, zaczął mieć początki miażdżycy w wieku 39 lat. Tweet był o tyle zabawny, że w tweetie napisał, że wykryto u niego początki miażdżycy, uwaga, po 10 lat idealnych wyników krwi. Twierdził, że jego wyniki były w pełni idealne, jego poziom lipoproteiny LDL wynosił w tym przypadku przez te 10 lat od 50 do 70. Z mojego punktu widzenia absolutnie kosmicznie niski wynik dla zdrowego mężczyzny w takim wieku. Jeszcze raz, wykryto tą miażdżycę u niego w wieku 39 lat. I jak wygląda jego dieta? Jego dieta tak naprawdę jest dietą oczywiście wegańską, więc nie ma produktów zwierzęcych, nie ma produktów odzwierzęcych. Natomiast jeśli chodzi o kombinację makroskładników odżywczych, to jest to tak naprawdę typowa dieta, która jest zalecana w większości wytycznych krajów europejskich, również w Stanach Zjednoczonych. Spożycie węglowodanów u niego sięgało około 50% całkowitej objętości kalorycznej. Białko sięgało około 30% i 20% to były tłuszcze. Innymi słowy mówimy o diecie wysokowęglowodanowej i relatywnie niskotłuszczowej. I po 10 latach takiej diety udało mu się dochapać początków miażdżycy mimo idealnego lipidogramu. Dla jasności jeszcze raz chciałbym mocno podkreślić, że to są dowody anegdotyczne, tak? Mówimy po prostu o jakichś głównych figurach, jeśli chodzi o dietę ketogeniczną i o jakimś wegańskim influencerze. Ja po prostu nie śledzę tej bańki, więc to jest tylko chyba jedyna osoba, która raz na jakiś czas wyskakuje mi na X-ie, czyli tym starym Twitterze. Więc oczywiście nie może to zastąpić badań naukowych. Natomiast chciałbym tylko przypomnieć, że nie ma właściwie żadnych dobrych badań naukowych, które by pokazywały, że osoby zdrowe, metaboliczne, które będą miały nawet wysoki poziom lipoproteiny LDL, są narażone na jakiekolwiek zwiększone ryzyko występowania tych incydentów sercowo-naczyniowych. Także jest to też odpowiedź dla tej mniejszości, która ogląda kanał i martwi się o mój poziom cholesterolu. Mój poziom cholesterolu mógłby wynosić 400, mógłby wynosić 500, absolutnie nie zmieniłoby to w żaden sposób mojego podejścia, jeśli chodzi o dietę, jeśli chodzi o zdrowie, bo tak jak mówiłem, jest to czynnik nieznaczący tak naprawdę wiele w porównaniu do minimalizacji tak naprawdę dziesiątek różnego rodzaju innych czynników ryzyka, które mój sposób życia, dieta, posty eliminują. Przypominamy również, że sama miażdżyca, wbrew ponownie tej hipodezie lipidowej, która jest na siłę forsowana w medycynie mainstreamowej, że tylko i wyłącznie lipoproteina LDL się liczy, to jest tak naprawdę główny czynnik ryzyka, to w literaturze naukowej, jeśli ktoś ma otwartą głowę, to wystarczy zajrzeć w nią i czynników ryzyka możemy określić spokojnie ponad 50, z których całe mnóstwo jest dużo ważniejszych właśnie niż lipoproteina LDL, ale też trzeba podkreślić, lipoproteina LDL sama w sobie jest czynnikiem ryzyka. Jeśli kogoś oczywiście interesuje z Was ten temat, to przypominam, na playliście cholesterol jest całe mnóstwo filmików, które omawia poszczególne z tych czynników ryzyka. Ja już mówiłem wielokrotnie, że za punkt honoru postawiłem sobie opisać w filmikach absolutnie każdy z tych czynników ryzyka, co systematycznie czynię na kanale. Mam nadzieję, że na koniec tego powstanie właśnie taka lista ponad 50 odcinków i może nawet jakąś książkę po prostu z tego zrobię, żeby ta wiedza sięgnęła po prostu jak największej ilości osób. To wszystko z mojej strony. Dzięki jak zawsze za wysłuchanie odcinka. Przepraszam z góry, mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam bardzo mocno, że wyjątkowo pierwszy raz w historii kanału kręcę odcinek z rączki, ale jak mówiłem, warunki są dosyć polowe, a na balkon nie chciałem wychodzić, bo bym przeszkadzał po prostu sąsiadom tutaj hotelowym. Dajcie mi znać oczywiście jak zawsze, co sądzicie o tych wynikach, co sądzicie o tym wszystkim, co mówiłem. Z miłą chęcią tego wysłucham.
Jak zawsze postaram się być obecny, bo już wtedy powinien, wydaje mi się, wrócić z urlopu, być w sekcji komentarzy. Jeśli macie jakieś pytania, z chęcią na nie odpowiem. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy. Kurs O jeden włos za daleko. Przypominam, jestem trychologiem kosmetycznym między innymi, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować m.in. telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy włosy wypadają całymi kępkami i tym samym po diagnozie można oczywiście wyeliminować ten czynnik, który sprawia, że te włosy wypadają na potęgę. Polecam również kurs Vocabulary Labs, czyli laboratorium językowe, gdzie pokazuję, jak opanować dowolny język z dowolnej rodziny języków, aby przestać non-stop wydawać pieniądze na różnego rodzaju podręczniki, szkoły językowe, aplikacje i tym podobne. I na końcu kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję, jak skutecznie przyswajać informacje z dowolnej dziedziny, jak zapamiętywać skutecznie informacje, jak wdrażać suche informacje do praktyki. Idealne dla uczniów, studentów, osób, które się dobrze uczą, osób, które nienawidzą swojej pracy i potrzebują ją zmienić, do osób, które pracę swoją kochają, ale potrzebują czegoś się dodatkowo nauczyć, żeby dostać awans czy podwyżkę. Jak zawsze przypominam, 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Również w tym komentarzu jest link do newslettera Kroniki Ciała i Umysłu, taki mój mieszany newsletter, który wypuszczam raz w tygodniu we wtorek, o szeroko pojętej medycynie, dietetyce i również pamięci. Dodatkowo literatura naukowa jest również w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Jeśli interesują Cię wszystkie informacje, które podałem w filmiku, to przypominam, że można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Również w opisie, przypominam, są linki zniżkowe dla różnego rodzaju partnerów kanału, firm suplementacyjnych Alines czy Muscle Zone. Linki zniżkowe są oczywiście do każdego zamówienia. Można sobie regularnie korzystać z tych zniżek. Przypominam, to jest chyba najprostszy sposób wsparcia kanału, bo Ty płacisz po prostu mniej, a ja dostaję niewielki procent po prostu takiego zakupu. Również firma Numa, która sprzedaje fantastyczną, wysokopolifenolową oliwę z oliwek z certyfikatem jakości, badaniami biochemicznymi do każdej sprzedawanej partii. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym, już wydaje mi się, w normalniejszych warunkach. Pozdrawiam.